Jesteśmy w sercu Toskanii, miejscowości Gaiole in Chianti, gdzie od 1997 roku odbywa się klasyczny wyścig rowerowy. W tym roku mamy 27. edycję wyścigu, który rozrósł się dzisiaj do międzynarodowego wydarzenia. Wyścig ten odbywa się w kilku miejscowościach na całym świecie, w Stanach Zjednoczonych, w Japonii, w RPA, no i oczywiście we Włoszech. Rajd ten nazywa się Eroica i biegnie przez najpiękniejsze regiony Toskanii. Średniowieczne miasteczka takie jak Siena, Reda in Chianti czy Montalcino, do którego wiedzie zresztą jeden z trudniejszych podjazdów na całej trasie. Czyli klasyczne rowery, a może bardziej klasyczni rowerzyści na tych klasycznych rowerach ledwo dają radę. Wyścig w Gaiole jest najbardziej klasyczną wersją wyścigu. Tutaj odbył się pierwszy rajd i uczestników jest na tym wyścigu również najwięcej. W tym roku jest około 9 000 kolarzy, którzy będą się mierzyli na 4 dystansach. 46 km aż do 209 km. Celem całej imprezy jest doświadczenie uroków klasycznego kolarstwa i nie chodzi tutaj o to, żeby dotrzeć do mety jak najszybciej, a żeby po prostu dobrze się bawić. Na każdym z odcinków znajdują się miejsca odpoczynku, gdzie można po pierwsze odpocząć, po drugie można skosztować włoskich specjałów, w tym również wina. Natomiast na najdłuższym dystansie 209 km i 15 godzinach jazdy na rowerze nie jest to raczej zalecane. Aby rowery mogły brać udział w rajdzie, muszą spełniać szereg wymogów. Po pierwsze, rower musi być wyprodukowany przed 1986 roku i najważniejszym elementem wyposażenia tego roweru jest to, że manetka przerzutki powinna znajdować się na dolnej ramie roweru. Dodatkowo linki hamulcowe powinny być podprowadzone nad kierownicą, natomiast najważniejszą cechą, której rower uczestniczący w rajdzie powinien spełniać, jest to, że są wyposażone w opony szosowe na niskim profilu. Jest to niezmiernie istotny element, ponieważ połowa rajdu, w zależności od oczywiście dystansu, wiedzie przez trasy szutrowe, kamieniste albo przez głębokie błoto, tak jak podczas dzisiejszej pogody. Aby podtrzymać ducha imprezy, większość kolarzy ubranych jest w klasyczne ubrania rowerowe, dzianinowe sweterki, jerseje, spodenki, więc wszyscy są bardzo ładnie ubrani. Pierwszy start na dystansie 209 km odbywa się o godzinie 4 rano i wtedy startują rowerzyści na najstarszych rowerach wyprodukowanych przed 1930 roku. To, co wyróżnia te rowery, jest to, że większość z nich wyposażonych jest w drewniane obręcze kół, a światełka są zrobione z kloszy, w których znajdują się świeczki. Jako iż Toskania jest rejonem wyżynnym i znajdują się tutaj piękne pagórki, a pośród nich winnice, to większość tych pagórków i górek będzie towarzyszyła nam podczas naszego rajdu. Więc nie dość, że będziemy jechali w większości po szutrze, to jeszcze do pokonania mamy wiele wzniesień. Przy dystansie 209 km jest to ponad 3300 metrów wzniesień. I tutaj kolarze na rowerach wyprodukowanych w latach 30. albo i wcześniej bardzo często widywani są na trasie wyścigu, gdzie zmieniają przerzutkę, a zmiana przerzutki w takim rowerze polega na zdjęciu koła i przełożeniu go na drugą stronę, gdzie znajduje się zębatka o mniejszym bądź większym przełożeniu w zależności od potrzeb. Z całą imprezą związany jest festiwal, który toczy się tutaj koło nas, więc znajduje się tutaj wiele straganów, na których po pierwsze można kupić części do starych rowerów, właściwie każdą część, pod warunkiem, że jest to część wyprodukowana praktycznie przez włoskie firmy, takie jak Campagnolo. Raczej ciężko tutaj upolować części do rowerów, które wyposażone są w japoński osprzęt marki Shimano lub inny, ale z Campagnolo nie ma tutaj najmniejszego problemu. Poza częściami rowerowymi, ważną, a właściwie nieodzowną cechą tego rajdu jest, jak już wcześniej powiedziałem, ubiór, więc znajduje się tutaj wiele straganów, na których można kupić nowe bądź używane ciuchy rowerowe. Jest parę minut po godzinie 5 rano, znajdujemy się na linii startu, która docelowo ma też być naszą linią mety. Oznacza to, że najbardziej klasyczni z klasycznych rowerzystów wystartowali pół godziny temu i są gdzieś daleko przed nami. Podróżujemy na lekko, czyli bez żadnego dodatkowego bagażu i plecaków. Wszystko, co potrzebujemy, czyli zapasowe opony, zapasowe dętki, mamy na sobie bądź przymocowane do rowerów. Oczywiście ze względu na to, że startujemy ciemną nocą i wracać prawdopodobnie będziemy również ciemną nocą. Jesteśmy wyposażeni w światło. Na drodze będzie parę punktów serwisowych, gdzie będzie można sobie naprawiać rower. No i tyle. Grazie. Jesteśmy na trasie, cały czas jest ciemno, praktycznie już jesteśmy u celu. Mamy przejechane 3 km z 200
9. Widać jeszcze sprzeciwka dojeżdżają rowerzyści, którzy udają się na linię startu, która docelowo ma być naszą linią mety. Jesteśmy w miejscowości Brolio. Jest to pierwszy większy podjazd na naszej trasie. Póki co jedziemy asfaltową drogą. Zaraz zacznie się pierwszy podjazd po Szutrze. Na szczycie tego małego wzniesienia, które prawdopodobnie nas wykończy, znajduje się piękny pałacek w otoczeniu pięknego parku, przez które prowadzi ta droga. Amazing! Amazing experience! Amazing! Miało pierwsze 1,5 godziny. Powoli zbliżamy się do miejscowości Siena. Czeka na nas pierwszy przystanek. Piazza Il Campo Siena, tutaj jest nasz pierwszy przystanek. Za nami znajduje się stanowisko, w którym można zjeść jakieś słodycze, napić się kawki i nabrać energii przed kolejnym odcinkiem. Jechaliśmy na, jak to Włosi mówią, Strada Bianca, białą trasę, czyli na szutrowe już tereny wiodące pośród winnic, które tutaj w okolicy widzimy. Najbliższy odcinek będzie miał w granicach 40-50 km na Szutrze. Jest to naprawdę niezły sprawdzian dla klasycznych rowerów na ponad szosowych o profilu 23 lub 25 mm. Mamy na naszej trasie aktualnie pierwszy albo drugi porządny zjazd po Szutrze. Postawiony jest specjalny znak informujący kolarzy, że czekają nas po drodze trudności. Oh fuck, this is beautiful. Jesteśmy w miejscowości Murlo, mamy za sobą 50 km i 2,5 godziny jazdy na rowerze. Moim zdaniem jest to najpiękniejsza miejscowość na całej trasie, mała, średniowieczna miejscowość w środku gajów oliwnych i winiarni. Za mną ubierany jest właśnie Vescolo, czyli książę, który zarządzał terenami tutaj okolicznych, w okolicy tej miejscowości. Obok niego siedzi królowa i druga pani, która niestety nie wiem kim jest. Z klasycznym rajdem rowerowym wiąże się zainteresowanie mediów. Jak widzicie, jedzie z nami telewizja Raj samochodem z lat 60. prawdopodobnie, może 70. Mamy 63 km za nami i to jest punkt, w którym podejmujemy decyzję, czy jedziemy krótszym dystansem 135 km, czy dłuższym dystansem 209 km. Oczywiście nie jechaliśmy przez połowę Europy, żeby jechać dystansem 135 km, więc podejmiemy wyzwanie i będziemy jechali drogą w prawo. So the question is, are we Smart enough! or stupid? And of course, we're stupid. Mamy przejechane 66 km. Przed nami jest bardzo ładny zjazd. Dalej za tym zjazdem na się w górę na szczycie miejscowość Montalcino, więc czeka nas jakieś kilka ładnych dni
bardzo trudnego podjazdu. No i zobaczymy, czy uda nam się wjechać. Będziemy ten podjazd wykonywali takie podjazdy jak ten. Oddzielają amatorów od profesjonalnych kolarzy. Oczywiście my jako profesjonalni amatorzy wspinamy się na ten szczyt na piechotę. Zawsze można to sobie uzasadnić, że jeżeli jedziemy na holenderskich rowerach, które mają przełożenia przystosowane do holenderskiego terenu, w którym jak wiadomo nie ma ani jednej góry, więc większe podjazdy musimy niestety pokonywać na piechotę. Jesteśmy w miejscowości Montalcino, więc największy podjazd na całej trasie jest za nami. Szczęśliwie udało nam się w miarę podjechać na rowerach. Mamy lekkie opóźnienie, bo wolno nam to idzie, więc czas się zbierać i jechać dalej. Najwięcej winnic na naszej trasie i zlokalizowanych tutaj pięknych winiarni mijamy w rejonie Montalcino, w miejscu, gdzie jest produkowane znane bardzo wino Brunello. Widzimy tutaj rower z 1920 roku. Przerzutki, o których wspominałem, żeby zmienić koło, trzeba przełożyć koło, żeby zmienić przerzutkę, trzeba przełożyć koło na drugą stronę. To, co jest ciekawe związanego z tym rowerem, że jest on tak naprawdę bardzo lekki. Przed nami kolejna miejscowość średniowieczna, Buenconvento. To będzie miejsce, gdzie będziemy mieli pierwszy ciepły poczęstunek. Akurat minęło 120 km, 6 godzin na rowerach. Jesteśmy pierwszy raz na asfalcie od jakichś 20 bądź 30 km. Trasa idzie nam całkiem nieźle, natomiast nie wiemy za specjalnie, gdzie jesteśmy, dokąd jedziemy, bo cała elektronika poza jednym telefonem nam padła. Ale wiemy przynajmniej, gdzie byliśmy, więc zwiedziliśmy piękne tereny, a współrzeczne z odcinkami specjalnymi, gdzie był bardzo trudny zjazd. Udało nam się, więc jedziemy dalej. Jeszcze dwa zdania na temat rowerów, na których jedziemy. Ja jadę na rowerze holendersko-japońskiej marki Kogamiata z 1981 roku. Jest to rower, na którym, w sensie na takich rowerach dokładnie w tej specyfikacji jeździła belgijska reprezentacja kolarska we wczesnych latach 80. i to były początki Shimano na zawodowym rynku kolarskim. Rower ten jest na sprzęcie Shimano Dura Ace. Natomiast Max jedzie na rowerze również holenderskiej marki wyprodukowanym przez amsterdamską manufakturę Rich. Rower ten jest rowerem minimalnie bardziej turystycznym na sprzęcie Shimano 600. Rama jest własnej produkcji tej manufaktury. Taką ciekawostką i tajemnicą Poliszunala jest, że radziecka reprezentacja torowa jeździła na rowerach wyprodukowanych przez markę Rich na Olimpiadzie w latach 80. Oczywiście rowery były pod radziecką marką, natomiast producentem tych rowerów był właśnie Rich. Przed nami jest samochodzik, który zbiera rowerzystów, którym albo rowery się rozwaliły, albo rowerzyści nie mają dalej siły jechać. Fajny, klasyczny samochodzik, z tyłu wrzucane na pakę są rowery. Rowerzyści siedzą razem z rowerami, są odwożeni do miejsca, skąd dalej, przynajmniej przed chwilą byli zabrani autobusem z powrotem do Gajole. Zbliżamy się ku końcowi, zostało nam jeszcze jakieś 20 km. Mam nadzieję, że nie będziemy szli ostatnich 20 km na piechotę. Nie. Mamy to. 209 km. Jest godzina 22:40, więc idziemy od 15-17 godzin. Przed nami meta, która wcześniej była startem. Jesteśmy zziębnięci, zmęczeni,
Ale szczęśliwi, bo się udało. Dzięki.